Polska jako rynek i Polacy jako konsumenci są przyzwyczajeni do nowych technologii, jeżeli chodzi o branżę finansową. Korzystamy z kart płatniczych, nie wkładając ich nawet do terminala. Pod tym względem jesteśmy prawdziwymi globalnymi liderami. Też mówi się wiele o tym, że Polska ma szansę stać się takim prawdziwym zagłębiem firm z branży fintech, czyli tych łączących ze sobą branżę technologiczną i finansową. Dzisiaj z nami w studio jest pan Łukasz Notopoulos, prezes firmy Vivus, pioniera tak na dobrą sprawę branży fintechowej w Polsce. Panie prezesie, jak pan słyszy fintech, to o czym pan myśli? Jak ta branża dziś wygląda? Witam serdecznie. Branża fintech to dzisiaj to jest bardzo duża tak naprawdę branża, która oferuje różnego typu usługi, bo faktycznie jeszcze kilka lat temu, gdybyśmy rozmawiali na temat branży fintech, to ona w Polsce dopiero tak naprawdę zaczynała się rozwijać. Mamy oczywiście kilka dobrych przykładów, na przykład w branży wymiany walut poprzez internet, gdzie mamy jednego lidera, praktycznie dominatora rynku. Mamy również kilka podmiotów, które są takimi typowymi podmiotami, które nam umożliwiają płatności przez internet. No i oczywiście w ostatnich 5 latach, od momentu jak powstał Vivus.pl, czyli w 2012 roku, od tego momentu tak naprawdę mamy wielki boom albo rozwój branży firm pożyczkowych, internetowych firm pożyczkowych. Ile u Państwa jest technologii w Państwa biznesie, a ile jest tego core biznesu, czyli po prostu pożyczania pieniędzy? No praktycznie te dwie rzeczy są nierozłączne, dlatego że jeżeli byśmy nie mieli technologii, to nie bylibyśmy w stanie pożyczać pieniądze bardzo szybko i też bardzo szybko weryfikować naszych klientów. Gdy opisuję cały proces weryfikacji klientów, czyli to, że sprawdzamy klientów w wszystkich bazach kredytowych, to, że na przykład sprawdzamy klientów, mamy scoringi, sprawdzamy klientów, zachowanie klientów w internecie, co robili zanim trafili na naszą stronę internetową. Ten cały proces można opisywać przez kilka minut, a weryfikacja tak naprawdę klienta odbywa się w kilku milisekundach. A to nam umożliwia właśnie technologia. Nasza branża też, nasza firma jest liderem tej branży, ale ogólnie nasza branża stoi tak naprawdę na dwóch filarach, czyli na filarze finansowym, a przez finansowe rozumiem pożyczanie pieniędzy i zarządzanie ryzykiem, tak? Czyli tutaj bardzo się przydaje też wiedza bankowa. Ja wcześniej pracowałem w banku bardzo wiele, przez 8 lat. I praktycznie 80% moich menadżerów to są ludzie, którzy pracowali w bankach od 10 do 15 lat. A drugim filarem naszej branży to jest oczywiście technologia, ta transakcyjność, to, że jesteśmy w stanie dotrzymać obietnicy i udzielać tych pożyczek w ciągu 15 minut, to, że jesteśmy w stanie sprawdzić naszych klientów bardzo szybko, to też również, że jesteśmy w stanie dostarczyć klientom bardzo fajne rozwiązania, tak jak na przykład aplikacje mobilne. Ja tak mówiąc o branży fintechowej i o tym możliwym zagłębiu tej branży tutaj w Polsce, tak może trochę postawiłem tezę, ale pytanie jest takie, jak Pan obserwuje ten rynek od podszewki, to czy tutaj Polska ma rzeczywiście jakąś szansę? Czy my się wykazujemy pewnego rodzaju innowacyjnością, trochę gonimy świat, czy jesteśmy krok do przodu, krok do tyłu, czy idziemy na równi z tymi najlepszymi? Jak to wygląda? Ta teza nie jest daleka od realizacji, to jest tylko kwestia decyzji. Tak jak na przykład Wielka Brytania zdecydowała się, że stanie się takim globalnym liderem w branży fintechowej, a to była oczywiście decyzja nie tylko biznesu, nie tyle biznesu, o ile samego rządu Wielkiej Brytanii, dlatego też podjęto różne decyzje, które spowodowały to, że Wielka Brytania wspiera bardzo mocno startupy właśnie w branży fintechowej. Polityka rządu Tak, polityka rządu Davida Camerona właśnie. David Cameron jakieś 3 albo 4 lata temu ogłosił, że chce, żeby Wielka Brytania stała się globalnym liderem w branży fintechowej. Zobaczył ogromną szansę na to. Zresztą City, przez to, że faktycznie City jest europejską stolicą finansów, to dlaczego faktycznie Londyn nie miałby się stać europejską stolicą albo globalną stolicą fintechową? I tak też się stało, zainwestowali w to. I teraz czy Polska, ja naprawdę wierzę w to, że Polska ma szansę nie tylko stać się regionalnym, bo wiele tak naprawdę menadżerów, wielu ekspertów mówi, że Polska ma szansę stać się ewentualnie regionalnym liderem fintechu. Ja uważam, że jesteśmy w stanie się stać globalnym liderem. Dlaczego? Dlatego, że tak jak sama nazwa wskazuje, fintech, czyli technologia, wymaga tak naprawdę bardzo dużej, nazwijmy to, bardzo dużej grupy dobrych deweloperów. A my ich mamy w Polsce. Nasi deweloperzy, według też rankingu HackerRanku, to jest taki portal gromadzący prawie 1,5 miliona deweloperów, pokazuje, że Polacy są trzecią co do wielkości grupą na tym portalu, ale też trzecią pod względem jakości. Właściwie w kodzie, w języku Java, a język Java jest podstawą faktycznie branży fintechowej, jesteśmy najlepszymi deweloperami
deweloperami na świecie, więc niczego nam nie brakuje. Też oczywiście bardzo dobra tradycja polskiej szkoły matematycznej. Stanisław Ulam, tak? Czyli po prostu tak naprawdę lwowska szkoła matematyczna, ale też warszawska i krakowska szkoła matematyczna przedwojenna. Bardzo dobre tradycje w tym. Również to, że mamy też bardzo młode społeczeństwo, które faktycznie przyjmuje nowinki oraz to, że mamy bardzo dużą branżę fintechową, takich nestorów fintechu, czy praktycznie sektor bankowy. Nasz sektor bankowy to jest tak naprawdę prawdziwy fintech europejski. Mamy teraz do czynienia w Europie z tak zwanym Brexitem i pojawiają się pytania o to, jaka będzie przyszłość tego londyńskiego City. Czy my tutaj mamy szansę w związku z tym? Tak jak swojego czasu premier Cameron postawił na politykę ściągania i rozwijania branży fintech, czy my dzisiaj możemy taką konkretną decyzją, nie wiem, na przykład pana premiera Morawieckiego zrobić coś podobnego? Obserwuję w ostatnim roku, może półtora roku, taką wrzawę wokół właściwie startupów, ale też branży fintechowej. Wcześniej tego nie było. Może jakaś taka analogia jak z polskim sportem, na przykład polską piłką nożną. Jakieś 15 lat temu polska piłka nożna, pamiętamy, gdzie była, na jakim poziomie, no ale zaczęła się po prostu inwestycja w sport, inwestycja też w młodzież i dzisiaj polska piłka należy do jednych z najlepszych w Europie, prawdopodobnie też najlepszych na świecie. Jest taki pewny momentum. Widać, że jest nie tylko chęć ze strony przedsiębiorców, żeby po prostu młodych przedsiębiorców, żeby tworzyć fajne rozwiązania technologiczne, ale jest również chęć ze strony instytucji, rozumiem instytucje państwowe, ale również fundusze inwestycyjne, żeby zainwestować w technologię. Teraz na polskim rynku mieliśmy do czynienia z dużymi zmianami, bo i były to zmiany dotyczące regulacji. To była jakaś sprawa sprzed 1,5 roku mniej więcej. Od tego czasu, rok temu dokładnie, 11 marca. Ale od tego czasu co się zmieniło? Bo były takie przypuszczenia, że te firmy z branży pożyczkowej, które nie do końca będą sobie radziły z wypełnieniem tych regulacji, po prostu przeniosą się do szarej strefy. I co się stało? No, na pewno regulacja z 11 marca 2016 roku spowodowała, że branża musiała się na pewno jeszcze bardziej skupić na jeszcze lepszych klientach. Tak? Widzieliśmy już w ostatnim roku, że kilkanaście, jeżeli mnie pamięć nie myli, kilkadziesiąt podmiotów wycofało się z polskiego rynku, co spowodowało, że większe podmioty tak naprawdę musiały jeszcze bardziej zainwestować w technologię, żeby też tak naprawdę w lepszy sposób udzielać swoim klientom pożyczek. Chodzi mi o to nie tylko o weryfikację klientów, ale też tak zwany user experience, czyli to, że jak klient wchodzi na stronę, żeby w prosty, też wygodny dla siebie sposób mógł pożyczać pieniądze. To była jedna rzecz. Drugą na pewno dużą zmianą było wprowadzenie też programu 500+ przez rząd Beaty, pani premier Beaty Szydło. Państwo klientów w związku z tym? Znaczy, na pewno firmy, które się skupiały na ludziach, na rodzinach wielodzietnych, na rodzinach na przykład, które pożyczały po to, żeby wiązać koniec z końcem, to pewnie straciły klientów. Natomiast Vivus.pl oraz wszystkie firmy internetowe mają średnią wieku klientów na poziomie 31-32 lata. Nasi klienci to są bardzo młodzi ludzie. Jeżeli średnia jest na tym poziomie, mediana też jest bardzo blisko, bo to jest na poziomie 32 lat. Mamy bardzo dużą grupę młodych klientów, którzy nadal są albo singlami, albo to są osoby, które dopiero tak naprawdę próbują stworzyć rodzinę, więc ewentualnie albo są rodziny bezdzietne jeszcze, albo po prostu ewentualnie mają jedno dziecko. Także my tego nie odczuliśmy, dlatego też my się zawsze skupialiśmy na innym segmencie klientów. Nasi klienci to są klienci bankowi, wszyscy mają konto bankowe i też średni Big Score jest na poziomie tak naprawdę takiego banku, typowego banku Consumer Finance w Polsce. Jakie plany na ten rok? Firma się rozwija technologicznie, czym Państwo jesteście w stanie zaskoczyć rynek? No i jakie są oczekiwania na ten rok? 2 lata temu stworzyliśmy w Polsce Centrum Innowacji Marketingowych, czyli tak naprawdę inwestujemy bardzo duże środki w ogóle w development systemów marketingowych. Tworzymy cały ekosystem, który nam pomoże dobrze docierać do naszych klientów, ale też przewidywać ich potrzeby. Również mamy 60 deweloperów w Polsce i cały czas zatrudniamy kolejnych, bardzo dobrych deweloperów. Konkurujemy też z dużymi firmami na rynku warszawskim, ale nie tylko, dlatego że mamy też centrum w Toruniu, w Gliwicach i też innych miastach Polski. Można się spodziewać kilka nowinek technologicznych. U nas to nie jest tajemnica to, że pracujemy nad rozwiązaniem karty kredytowej w naszym kraju. To ogłosiliśmy też w naszych dorocznych wynikach finansowych. Jak by takie rozwiązanie wyglądało? No, to jest na pewno jeszcze tajemnicą, dlatego że jesteśmy w trakcie projektowania tego rozwiązania, ale tak jak Vivus zaskoczył rynek pierwszą pożyczką za darmo, myślę, że też zaskoczymy rynek kartą kredytową.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim i Państwa gościem był Pan Lukas Notopoulos, prezes firmy Vivus. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję również. Wychodzi więc na to, że firmy fintechowe w Polsce mają się bardzo dobrze, a perspektywy są też całkiem przyzwoite, szczególnie jeżeli chodzi o to, że czekać nas będzie Brexit. Być może polski rząd skorzysta z nadarzającej się szansy i tak jak swojego czasu premier Cameron zdecyduje się postawić na fintechi.